Zintegrowany wzmacniacz firmy Sonic Frontiers, producent z Kanady, model Anthem Integrated 2. Wzmacniacz otrzymałem do naprawy. Jest on uszkodzony. Nie ma absolutnie żadnego sygnału wyjściowego na głośniki. Konstrukcja urządzenia rodem z wojska. Patrząc na wykonanie tego wzmacniacza, księgowi raczej tutaj mieli mało do powiedzenia podczas projektowania i produkcji. Panel aluminiowy, bardzo gruby, około 8 mm. Gałki pełne aluminium, tak jak to było robione dawno temu. Łącznie z tymi przyciskami, nakładkami na przyciski. Blacha stalowa o grubości z 1,5 mm, jeśli chodzi o ramę. Rama wzmacniacza wykonana z jednego kawałka materiału. Gięta, profilowana, czyli jest ogólnie bardzo sztywna. Jeżeli chodzi o gniazda wyjściowe, są to chyba najlepsze gniazda wyjściowe RCA, czy zasilające, czy sygnałowe, które ogólnie widziałem we wzmacniaczach na rynku. Gniazda te są wykonane z jednego kawałka odlewu lub odkówki mosiężnej. Nie ma tutaj mowy o czymś takim, że jest to kawałek, dosyć ciężka maszyna, jest to kawałek plasticzku, na którego jest nałożona obrączka metalowa. W środku teflon. Całość praktycznie nie do zniszczenia, nie do wyrwania. To tylko można młotkiem urwać, uderzając to, niszcząc. Przy standardowych wtyczkach RCA wtyczka ulegnie zniszczeniu, natomiast gniazdo praktycznie nigdy. Laminat. Grubość laminatu zastosowanego tutaj jest dużo większa niż standardowo. Myślę, że to ma około 2,5 mm grubość laminatu, standardowo jest to 1,5 mm. Płyty wykonane oczywiście z laminatu epoksydowego, szklano-epoksydowego, dwustronnego. Więc tutaj w takim wzmacniaczu nie ma mowy o tym, żeby wystąpiły jakiekolwiek usterki mechaniczne, czy praktycznie zimne luty. No, nie przewiduję takiej możliwości. Jeżeli chodzi o układ elementów, całość została dopracowana do perfekcji, przynajmniej takie jest moje zdanie. Nie ma tutaj ani jednej części w tym wzmacniaczu, która może się przegrzać. Czyli wszystkie elementy są zrobione nadmiarowo. Jeżeli miał być w projekcie rezystor 0,5 W, wstawiono 1 W. Rozłożenie wszystkich elementów jest tak duże na całej płycie, że praktycznie nagrzanie nawet trochę jednego elementu nie wpływa na temperaturę drugiego. Na radiatorach też nie oszczędzano. Jak widać, jest to wszystko zrobione konkretnie. Wzmacniacz jest taką hybrydą. Jak widać, mamy tutaj dwie lampki na preampie i później stopień końcowy. Transformator tradycyjny na rdzeniu EI. Cały problem usterki urządzenia polega na tym, że nie ma napięcia żarzenia na lampach. 6,3 V powinno być żarzenie na lampach. Tego napięcia żarzenia tutaj nie ma. Moje zadanie będzie polegało na usunięciu tej usterki, jak również na sprawdzeniu na przykład parametrów kondensatorów w zasilaczu. Niestety, żeby cokolwiek tutaj rozmontować, do czegokolwiek się dostać, trzeba rozłożyć cały wzmacniacz na kawałki, wyjąć tą całą płytę główną ze środka, ponieważ nie ma od spodu żadnego dekielka, żadnej pokryweczki, którą można by odkręcić. Transformator sieciowy wykonany na rdzeniu EI. Wszystkie elementy wysokiej klasy, z wyjątkiem, powiedziałbym, tego potencjometru głośności. Standardowy potencjometr Alpsa stosowany w niezbyt drogich urządzeniach. Natomiast jeżeli chodzi o potencjometr do balansu, zastosowano tutaj produkty firmy Noble. Bardzo dobrej klasy producent, już w tej chwili praktycznie nie istnieje i robili moim zdaniem jedne z lepszych potencjometrów na świecie. Po krótkiej analizie doszedłem do takich wniosków. Napięcie żarzenia rozpoczyna swoją drogę od transformatora sieciowego poprzez mostek prostowniczy. Z tego mostka prostowniczego idzie do stabilizatora 5 V i z tego stabilizatora dopiero zasila lampy.
Niestety stabilizator jest uszkodzony, przez co jest brak napięcia zasilania. Wynosi ona tam około 6 V na biegu jałowym, czyli bez obciążenia kompletnie po wyjęciu lamp z podstawek, a po jakimkolwiek obciążeniu automatycznie spada do 1 V, czyli zaczynam od wymiany tego stabilizatora. Stabilizator wymontowałem. Prawdopodobnie przyczyna usterki jest taka. Zastosowano stabilizator w obudowie izolowanej, który już nie wymaga podkładki izolującej. Do tego zastosowano podkładkę izolującą silikonową, która powoduje jeszcze zwiększenie oporów przewodzenia ciepła. I dodatkowo jest tutaj radiator. Proszę zobaczyć, wziąłem lampkę z drugiej strony, jak w miejscu stabilizatora jest wypalony obwód drukowany. Czarny obwód drukowany, płyta bardzo mocno wygrzana. Ja tutaj w to miejsce zastosuję stabilizator nieizolowany. Odizoluję go odpowiednio, tak żeby opory termiczne, żeby przewodzenie ciepła było maksymalnie jak największe do radiatora, żeby już nie było strat na żywicy, w której jest zalany półprzewodnik oraz podkładce izolacyjnej. Wzmacniacz został już uruchomiony. Jak słychać, gra. Na razie na jednym kanale, w wersji tak zwanej roboczej. Przewody głośnikowe podpięte na krótko. Nie są jeszcze podlutowane do zacisków, tak jak na przykład tutaj. Stabilizator działa poprawnie, radiator ma około 45 stopni po 30 minutach grania. Sprawdziłem jeszcze kondensatory mocy. Trzymają pojemność bardzo dobrze. Żadnych usterek więcej w tym wzmacniaczu nie wykryłem. Prace zakończone. Obsługa wzmacniacza banalnie prosta. Zero jakichkolwiek regulacji. Praktycznie tylko jest wzmocnienie, balans, wybór źródła. Tak jak to ma się we wzmacniaczach czysto klasy high-end. A propos klasy high-end, to można na ten temat dużo powiedzieć. Co to znaczy high-end? Jest to nazwa wymyślona przez producentów, ale moim zdaniem high-end to się uzyskuje wtedy, kiedy zgramy cały kompletny system. Głośniki, przewody, zasilanie, wzmacniacz, źródło dźwięku. I wtedy, kiedy wszystko gra tak jak nam się podoba, możemy uznać, że jest to high-end. Natomiast nazwa high-end, nie wiem, tak naprawdę została wymyślona tylko w celu takim, żeby podnieść cenę danego urządzenia.